Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku. Drony zaatakowały kolejną hutę w Rosji. Demokracja po putinowsku. Indie odmawiają zawarcia nowych kontraktów z Rosnieftem ze względu na sankcje wtórne. Walka celników ze zgniłym Zachodem. Rosyjskie banki ograniczyły udzielanie kredytów. Każdy powód jest dobry, aby windy nie jeździły. Dzień dobry. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski, Mateusz Lech, witamy w piątek, 8 marca. Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet, który jest oczywiście w Rosji bardzo hucznie obchodzony i to jest często dzień, żeby się zadumać i spędzić tutaj miło czas w kobiecym gronie. A my, słuchajcie, zaczynamy od paska. Mateusz będzie później mówił. Jeżeli chodzi o pasek, to się nic ciekawego nie dzieje. Waluty w tym momencie są bardzo stabilne i tak prawdopodobnie się utrzyma do 15, a nawet do 18 marca. I teraz już? Już możesz. Więc z mojej strony też najserdeczniejsze życzenia. Przechodzimy może do krótkich informacji, a później kilka drobnych ogłoszeń. Natomiast prezydent Ukrainy podpisał dekret o demobilizacji personelu wojskowego odbywającego służbę wojskową kwiecień-maj 2024. Jakbyś mógł wyjaśnić troszeczkę, bo pisałeś to, a nie do końca wiem, o co tu chodzi. No, będą mogli wrócić do domu. Ci, co zostali powołani na początku i odbywali służbę wojskową, tak, czyli byli tutaj zmobilizowani. Ale tu jest maj 2024, dlatego pytam, bo to dopiero nastąpi. No, dlatego proszę wyjaśnienie, bo mówię, w przyszłości już zdemobilizował ich. Jasne. Dobrze, no to chodzi o tych, którzy odbywali służbę, zostali powołani, tak, i zmobilizowani, będą mogli wrócić do domu, a więc Czyli jest coś to innego ten niż w Rosji. pierwszy pobór. Tak, odwrotnie niż w Rosji i tutaj oczywiście wielu się zastanawia, czy to jest dobry pomysł, bo nie ma jeszcze uchwalonej tej nowej ustawy mobilizacyjnej, gdzie jest zmniejszenie tego wieku mobilizacji poboru. No a cały czas potrzebni są zmobilizowani. No zobaczymy, jak to będzie się odbywać. Tutaj też się mówi, że po tej stronie ukraińskiej ma być jakaś kontrofensywa w 2024. Nie wiem, to dla mnie jest takie dziwne. Te wypowiedzi ogólnie Zełenskiego przez ostatnie pół roku uważam za takie sprzeczne i w sumie nie wiem, co o tym myśleć. Wiemy na pewno, że mamy nowego ambasadora w Ukrainy. Został mianowany nim, i to w Wielkiej Brytanii, został mianowany nim były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Walerii Załużny. Tak podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czyli się wyrobi i poszuka koneksji z anglosasami. Być może okrzepnie jako polityk i wróci do Ukrainy jako jeden z kandydatów takich na czołowe pozycje w kraju. Tak lub nie, no ale może iść w tą stronę, no bo to jest dobry kierunek, żeby być ambasadorem. Wiesz, on się zgodził, tak, no też były jakieś rozmowy, czy się zgodzi, czy się nie zgodzi. Pewnie lepsze niż może jakiś inny kierunek, który mu proponowali. Podobno wcześniej był rozważany ten kierunek amerykański, ale tu takie są plotki, że Zełański się przestraszył, że to mogłoby mu zaszkodzić, a Wielka Brytania tak pośrednio. Okej. Kierownictwo Międzynarodowego Funduszu Walutowego rozważy kwestię przekazania Ukrainie kolejnej transzy pomocy finansowej w wysokości $880 milionów w drugiej połowie marca. Tak poinformowała Julie Kozak, dyrektor Departamentu Komunikacji Ministerstwa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Tak, mamy też, słuchajcie, informację, że ambasada Rosji analizuje obecnie decyzję Rady Kantonów, to jest Wyższa Izba
parlamentu szwajcarskiego, która wezwała rząd szwajcarski do konfiskaty rosyjskiego majątku zamrożonego w kraju i przekazanie go Ukrainie. Tutaj mamy oświadczenie ambasadora Rosji w Szwajcarii Siergieja Garmonina, który stwierdził, że zajęcie rosyjskiego majątku jest nielegalne. No tak, no nie mogą twierdzić. W Moskwie pojawiły się problemy z płaceniem kartą za alkohol i papierosy. Nie można kupić wina i napojów spirytusowych w sieciach detalicznych 3 firm. No to kiepski temat na Dzień Kobiet. Tak, wydaje się, że Rosjanie twierdzą, że to jest awaria techniczna, natomiast może za tym stać jakiś sabotaż, tak? No bo to tak się zbiega akurat z Dniem Kobiet, tak by wskazywało to. Mamy też informację chyba bardzo ważną, ponieważ rosyjski rząd przedłużył o rok zakaz publikowania statystyk dotyczących wydobycia ropy, gazu, kondensatu do 1 kwietnia 2025 roku. Poprzedni zakaz obowiązywał do 1 kwietnia 2024 roku. No bo by przeszkadzało wpisywać w Excel cokolwiek, nie? Więc tam jest takie wyłączenie, że premier jak chce, to może poinformować, ale to co chce. No, dlatego mówię, no jeżeli wiesz, rzeczywistość przeszkadza ci z twoim kłamstwem, to zabroń rzeczywistości. No to teraz mamy koniec tych krótkich wiadomości, to ja mam ogłoszenie, pamiętajcie, rozdajemy kubki, kubki są dla was za darmo, w konkursach biorą udział wspierający i patroni, tu jest poniżej mail. No i może zagramy tak podchwytliwie, że ja wrzucę dzisiaj jako pierwszy człon dzień. Ludzie mogą próbować zgadywać, a tylko od twojej łaski i niełaski będzie zależało, czy trafili. No. Tak, chcesz na minę mnie, cokolwiek nie zrobię, to będzie źle teraz. Dobrze. Ja się zastanowię. Tak, przez odcinek. Bo powiem to, co wszyscy myślą. Tak. No i że nieuczciwie, a powiem, że tak, to też, że nieuczciwie, bo to zbyt. Patrz, już kariera w polityce jest dla mnie stoi otworem. Powiem ci, pułapki takie. No chyba, że chcesz zmienić, to wtedy. Nie, dobrze, trzymamy się. Druga część będzie na koniec, zostańcie z nami do końca, a teraz przechodzimy do tytułowej informacji. No, okazuje się, że drony zaatakowały kolejną hutę, a dokładnie hutę w Czeropowcu rankiem 7 marca w zakładach metalurgicznych Siewerstal doszło do ataku dronowego, do wybuchu w rejonie 4 Wielkiego Pieca. Według służby prasowej firmy Severstal, która jest właścicielem zakładu, w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, a zakład działa bez zatrzymań. Dziś rano doszło do incydentu technologicznego w wielkopiecowej produkcji Czer MK. Obyło się bez ofiar. W jednej z jednostek rozpoczęto wcześniej zaplanowany remont, tak czytamy w raporcie. No i tutaj mam taki krótki filmik, żebyście zobaczyli z kamery przemysłowej. Niestety Rosjanom ktoś opublikował, nie wiemy do końca kto, ale się nagranie wydostało. Tak, tutaj służby zakładu informują, że produkcja trwa nieprzerwanie, tak, piec to para wodna działa, była. A remont był planowany, tak. I teraz to co jest. Tak, to co tu jest ciekawe, słuchajcie, ciekawe jest, gdzie te zakłady są, bo to tylko niewiele osób na to zwróciło uwagę, a one są dosyć daleko jednak od Ukrainy. Tutaj mam mniej więcej mapkę, jak to wygląda. No i spójrzcie, to jest około 1000 kilometrów, dokładnie 900, to jest powyżej Moskwy. No, wydaje się, że słuchajcie, być może ktoś odpalił te drony po prostu lokalnie
gdzieś z miejsca, w którym ta huta się znajduje, no bo trudno sobie wyobrazić, że taki kawał, chociaż no pewnie jest to możliwe, przeleciał jak gdyby bez żadnych przeszkód i to kilka dronów, z tego co przynajmniej zrozumiałem. No i tak celnie jeszcze trafiły, tak, no bo widzimy jednak, że chyba pomimo, że remont był planowany, to tak jeszcze Ukraińcy wiedzieli, że on jest planowany i tak chyba, W tym znaczy nie momencie. wiem czy Ukraińcy, bo nie zidentyfikowali drona. Na początku służby powiedziały, że przerwa techniczna jakaś nastąpiła, natomiast ponieważ pojawiły się kolejne filmiki w mediach społecznościowych, gdzie widać, że po prostu uderza jakiś niezidentyfikowany obiekt w zakład i widać po prostu duży wybuch. Prawdopodobnie wybuch ten pył też, który tam on się po tym uderzeniu drona zapadł, on się pewnie też zapalił. Jak wygląda obecnie stan? No nie wiemy, ponieważ oni remontują i działają, tak? Pozostałe piece podejrzewam, że działają, natomiast no ten raczej jest wyłączony. Czy uda im się go odzyskać? Tego nie wiem i pewnie się szybko nie dowiemy. Okej, ja teraz drugie ogłoszenie. Wielu z Was mogło nie zauważyć wczorajszego filmiku popołudniowego, gdyż algorytm troszeczkę na YouTubie wariował. Tsunami bankructw rosyjskich firm, wzrosty o 60%. To taka jedna informacja i jedno ogłoszenie. Jeżeli byście dzisiaj nie mieli co robić, to jak najbardziej zapraszamy. A drugi temat, dziś jest premiera naszego wywiadu, jak wielkie problemy ma Rosja w sektorze IT. Rozmowa z ekspertem, z Przemkiem. Przemek, pozdrawiamy, naprawdę super wywiad. Blue Wolf na czacie już oglądał, gdyż on przerabia napisy, więc wszystko widział i mówi, że świetny, więc jak najbardziej polecamy. A ja teraz... jeszcze chciałem wrócić do tej huty, bo jeszcze nie skończyłem. Huta w Czerepowcu jest jedną z największych hut stali na świecie, tak sami przynajmniej o sobie twierdzą. Otwarta w połowie ubiegłego wieku, zatrudnia 25 000 osób, w jego skład wchodzi ponad 100 kompleksów technologicznych, produkuje, słuchajcie, 11 milionów ton stali, ponad 9 milionów ton surówki rocznie. No i tutaj oczywiście zajmuje się w dużej mierze przemysłem obronnym, tak, na te potrzeby. Tutaj cała huta nie stanęła, tak, bo to też takie jakieś czytałem informacje. Natomiast no bardzo ciekawy i jest to kolejny już w tym momencie taki trzeci incydent, jeżeli chodzi o zakłady przemysłowo-te hutnicze w ciągu ostatnich 2 tygodni. Przypomnijmy, 24 lutego mówiliśmy w Nowolipieckim, zakładzie metalurgicznym, wybuchł pożar, no i tam mieliśmy akurat koksownię, tam były chyba 2 albo 3 uderzenia, uszkodzone koksownie, też problemy jeżeli chodzi o wypiekanie stali. Tu widzimy, że gdzieś uderzenie w wielki piec, natomiast mamy jeszcze dzień wcześniej dosyć ważny zakład, Michajłowski Zakład Górniczo-Przeróbczy Wariczewa, został również zaatakowany i się zapalił, a to jest zakład, który przygotowuje rudy żelaza, więc widać, że to jest jakiś plan tutaj atakowania tych zakładów przemysłowych, które biorą udział w produkcji stali i komponentów dla przemysłu zbrojeniowego. I widać też, że tutaj Rosjanie nie są moim zdaniem przygotowani, ponieważ te zakłady są dosyć daleko od frontu. Nie ma tam systemów przeciwlotniczych i teraz Rosjanie mają taką zagadkę, czy przesunąć z frontu te systemy, czy nie wiem, z Dalekiego Wschodu gdzieś próbować przesuwać te systemy, no ale do których zakładów, no bo wcześniej rafinerie zaczęli obstawiać, no to teraz muszą huty żelaza, za moment, no nie chcę tu podpowiadać jakie zakłady, no ale tu kilka, że tak powiem, jest prognoz, co może się zapalić. No nie da się tego moim zdaniem na tak dużym obszarze ochronić, tak? Będzie dochodziło do pożarów i problemów. A tak naprawdę czasem jest tak, że duża część przemysłu stoi na jakimś wąskim gardle, które produkuje jakiś drobny element, ale tu
Bez tego nie możesz dokończyć produkcji czegoś większego i tu może Ukraińcy to zidentyfikowali i uderzają, nie? No to by Tak, było... dokładnie tak się dzieje, jak mówisz. Zarówno rafinerie są wąskim gardłem, jak i Mhm. te huty, a tym bardziej firmy, które przygotowują czy żeliwa, czy rudy żelaza, czy jeszcze inne elementy. Znowuż nie będziemy wymieniać, żeby tutaj nikogo nie naprowadzać. Natomiast no, możemy się spodziewać kolejnych ataków tam, gdzie Rosjanie się nie spodziewają. No bo trudno teraz, wiesz, bo oni tak profilaktycznie wszędzie tą opelotkę teraz zaczęli przesuwać, no bo Nie ma jej na tyle, żeby nie ochronić ma, tak. wszystkie punkty takie, wiesz, newralgiczne, Mhm. więc tak to jest. Tutaj Piotr pisze, lufy, łożyska, uszczelki, tak, no to są takie elementy, które gdzieś, jeżeli są uszkodzone, no to później, fabryki uszkodzone, no to później się odbija to dosyć mocno. Skończyłeś, mogę do następnego Tak. materiału? Mhm. Dobra. Demokracja po putinowsku. Pracownikom koncernów naftowo-gazowych nakazano udać się do urn i oddać głos na Putina. Pracownicy kilku przedsiębiorstw Gazpromu otrzymali żądania stawienia się na wyborach, oddania głosu na Putina i złożenia raportu. Instrukcje kierownictwa grożące karami za nieprzestrzeganie przepisów dotarły w szczególności do pracowników jednego z największych na świecie zakładów przetwórstwa gazu w Astrachaniu. Pracownicy koncernu Gazpromu otrzymali broszury z instrukcją głosowania. Wyślą wam linki, które zostaną przeniesione do witryny. To chyba będzie, że po kliknięciu zostaniecie przeniesieni do witryny i będzie to wymagało geolokalizacji. Dla tych, którzy nie dostaną SMS-ów, będzie stała osoba, która będzie musiała sfotografować kod QR, powiedział jeden z pracowników. Dodał, że pomimo niezadowolenia części pracowników, większość podchodzi do tego wymogu neutralnie, bojąc się kary ze strony zakładu. Prawdopodobne jest, że pracownicy fabryki będą sprawdzani za pośrednictwem GeoSMS stworzonej na zlecenie partii Jedna Rosja w celu monitorowania frekwencji wyborczej. System powinien działać wyłącznie w lokalu wyborczym, do którego wyborca jest przypisany. W innych przypadkach aplikacja nie będzie działać. Tu ten komunikat taki bardzo rosyjski, myślę, że ona działa cały czas. System sam wyznaczy trasę do żądanego obiektu. No i taka oto, moi drodzy, demokracja, że dostaniecie SMS-a, który wam pokaże, gdzie wy macie pójść i jak zagłosować. To tak uproszczenie, nie trzeba myśleć za bardzo, nie? Mhm. No i teraz mówisz następny temat. Dobrze. Słuchajcie. Temat wczoraj, który się nie zmieścił, dzisiaj się powinien udać. Indie odmawiają zawarcia nowych kontraktów z Rosnieftem ze względu na ryzyko sankcji wtórnych. Tutaj mowa o nowej fali amerykańskich sankcji, które rozpoczęły się w grudniu, no a zaczęły się intensyfikować w marcu. Obejmują w lutym, w marcu, obejmują tutaj te sankcje ryzyko umieszczenia na czarnej liście kilkudziesięciu tankowców zarówno cieni, floty cienia, jak i zablokowane płatności za pomocą i za pośrednictwem banków w Turcji i Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I teraz ta fala tego, powiedzmy, strachu przed tymi sankcjami dotarła do Indii. Rosniefti, okazuje się, nie udało się zawrzeć kolejnych długoterminowych kontraktów z największymi indyjskimi rafineriami ropy naftowej. Negocjacje toczyły się od początku roku i co najmniej z kilkoma tutaj rafineriami państwowymi. Wiemy, że nie udało się dojść do porozumienia z Bharat Petroleum i Hindustan Petroleum, ponieważ one wydały takie ogłoszenie, że rosyjską ropę będą kupować na rynku spotowym. Wiemy również, że obecna największa tutaj firma indyjska, czyli Indian Oil Corporation, która ma długoterminowe kontrakty z Rosnieftem i z Gazpromem,
zapowiedziała zmniejszenie wolumenu zakupów w 2024 roku, a te kontrakty, które posiada, mają taką opcję, tak, żeby w danym roku zmniejszyć ten wolumen zakupowy. Dodatkowo Indie zastępują rosyjską ropę saudyjską ropą. W lutym dostawy z Arabii Saudyjskiej na rynek indyjski wzrosły, słuchajcie, o 22%, a największy prywatny koncern rafineryjny zakupił tutaj maksymalny taki wolumen od 4 lat, czyli te zakupy były takie rekordowe. I tutaj mamy też wypowiedź większości tych firm, że Indie nadal będą kupować rosyjską ropę, ale będą to robić w ramach jednorazowych transakcji spotowych. Rafinerie państwowe planują w ten sposób pokryć 40% importu, a więc tu widzimy, że może nie będzie jakiegoś drastycznego zmniejszenia zakupów przez Indię, natomiast nie będziemy mieli wzrostu, a te wzrosty i zapotrzebowanie będzie pokrywane z innych kierunków. Okej. Tu mieliśmy jeden z ciekawych komentarzy, że jedną z pań może już od rana lajkuje z okazji Dnia Kobiet. Ja nie wnikam, o co chodzi, no ale jest ciekawie. Słuchajcie, przejdźmy do następnego tematu. Walka celników ze zgniłym Zachodem. Celnicy poszukują produktów ze Stanów Zjednoczonych w celu nałożenia podwyższonych ceł. Jednocześnie, jeśli importer nie może potwierdzić kraju pochodzenia, zostanie również obciążony maksymalną stawką celną. Jeśli wcześniej organy celne wysyłały prośbę o potwierdzenie kraju pochodzenia w mniej więcej jednym przypadku na 10, teraz dzieje się tak przy każdej dostawie. Praktyka ta stała się powszechna od lutego tego roku. Podwyższone cła importowe reguluje dekret rządowy nr 788 w sprawie zatwierdzenia stawek ceł importowych na niektóre towary, których krajem pochodzenia są Stany Zjednoczone Ameryki. Do tych zaliczają się wyroby wykonane głównie z metalu, maszyny, urządzenia, narzędzia budowlane. Towary takie podlegają cłom od 25 do 40%, gdzie normalnie podobne produkty z innych miejsc, takich bardziej przyjaznych dla Rosji, to około 3%. W 2023 roku Federalna Służba Celna przekazała do budżetu 6,6 biliona rubli, a w tym roku planowane dochody do budżetu powinny wzrosnąć o 14% i wynieść 7,4 biliona rubli. Więc te 10-krotnie większe kontrole mogą pomóc. To teraz słuchajcie, przejdziemy do informacji, którą w sumie zapowiadaliśmy. Mamy dane dotyczące stycznia i lutego i dotyczące udzielania kredytów. Rosyjskie banki zaczęły w końcu ograniczać te kredyty i to zrobiły dosyć radykalnie. Liczba kredytów hipotecznych osiągnęła 4-letnie minimum. Spełniły się w ten sposób nasze prognozy i zapowiedzi Banku Centralnego. W pierwszych 2 miesiącach 2024 roku Rosja odnotowała gwałtowny spadek wolumenu kredytów hipotecznych i tutaj mamy, emisja spadła do 600 miliardów rubli. To najniższa liczba od 2020 roku, tak wynika z rosyjskich statystyk. W lutym zatwierdzono 82 tysiące kredytów hipotecznych o wartości 322 miliardów rubli dla osób fizycznych. W ujęciu ilościowym emisja spadła o 27%, a w ujęciu pieniężnym o 24%. Spada również średnia kwota kredytu, przy czym to są nieznaczne, tak, bo mamy tutaj o 3%. I średni kredyt, słuchajcie, w Rosji w tym momencie to jest 3,89 miliona rubli. Dużo. Co? Dużo? Dużo, no. No ale to za ile byś chciał to mieszkanie? To gdzie ty byś chciał? Nie wiem, na Gubince. Okay. 3,7 miliona. Popyt na rynkowe kredyty hipoteczne również pozostawia wiele do życzenia. Powodem jest wysoka stawka banku centralnego i oczywiście stawki tutaj kredytów. Na dzień 1 marca
Średnia wartość w 20 największych bankach to jest około 18%, 17-18%. Jak zauważył Bank Centralny, w styczniu emisja rynkowa kredytów hipotecznych wyniosła 86 miliardów rubli, czyli 40% mniej niż rok wcześniej. Duży Jak spadek. wiecie, spodziewaliśmy się spadku akcji kredytowej na cele mieszkaniowe. Od stycznia bowiem w Rosji weszły w życie bardziej rygorystyczne warunki dotyczące preferencyjnych kredytów hipotecznych. Rząd obniżył maksymalną kwotę kredytów, jakie można zaciągać w ramach programów państwowych, szczególnie jeżeli chodzi o Moskwę, obwód moskiewski, Petersburg i obwód leningradzki. Tutaj z 12 milionów do 6 milionów, jednocześnie wymagania dotyczące minimalnego wkładu własnego dla potencjalnych kredytobiorców we wszystkich regionach wzrosły do 30%. To jest jak gdyby główny ten. No bo trzeba pożyczyć na ten wkład własny, żeby pójść do banku. No i te 30%. Ja sobie sprawdziłem, te 3,7 miliona to jest 160 tysięcy złotych, więc nie tak dużo. No. W sumie. No dla ciebie dużo. No tak mówię, 3,7 miliona, ale to brzmi, no ale później w tą stronę to tak słabiej. To rzeczywiście gubinka w Moskwie, tylko mi pozostaje. Tak, w Moskwie, wiesz, za te 6 milionów to tak za dużo też nie kupisz, więc tam też jest problem. To żeby, no może w obwodzie to kupisz, tak, ale w samej Moskwie to nie ma szans, tak, żeby czyli jak ci spadł kredyt do 6 milionów, no to Moskwa w tym momencie po prostu wypada, tak, i nie możesz tam preferencyjnego dostać. Tak. Tutaj zmieniły się również parametry dla banków, zmniejszyła się dopłata, według której wyliczana jest rekompensata za udzielenie preferencyjnych kredytów z budżetu, o tym mówiliśmy, zmusiło to, o tym też mówiliśmy i to duży taki program zrobiliśmy, niektórych dużych graczy, banki do zatwierdzania kredytów tylko klientom, którzy kupują mieszkania od partnerskich deweloperów, aby ci ostatni mogli otrzymywać prowizję od deweloperów. Mówiliśmy tam o tym porozumieniu i takiej, można powiedzieć, zmowie pomiędzy bankami a deweloperami. Afera bankowo-deweloperska się film nazywa, jeżeli tak, ktoś nie i widział, zobacz, to mieli polecam. z tym walczyć i nic nie zrobili koniec końców. Nadal to trwa. Jak masz walczyć z samurajami? No tak. Z 14 samurajami Putina? No przecież nie, to wszystko wszyscy jest... w tym nie uczestniczyli, tak. Ale to wiesz, dwóch, nie? Ale kto z tym ma walczyć? No przecież to sama elita se stworzyła ten program. Tak. Dla siebie, Przypomnijmy, żeby zaciągnąć kredyt, musicie kupić od zaprzyjaźnionego, znajdującego się na kolejnej liście dewelopera mieszkanie, bo jeżeli spoza listy kupicie, to nie dostaniecie kredytu, więc w ten sposób... No tak, najpierw myśleliśmy, że dostaniecie bardzo drogi kredyt, a teraz już, że nie dostaniecie kredytu. No to jest... Ale preferencyjny możecie dostać, to nic, że mieszkanie będzie droższe, ale kredyt będziecie mieli. Tańszy. Tak, tańszy. Słuchajcie, będzie gorzej, bo od marca banki zaczęły wdrażać, też o tym mówiliśmy, procedury prognozowania bankructw, a dodatkowo mają zmniejszyć udział kredytów według nowych prerogatyw Banku Centralnego. Tutaj wchodzą takie od maja banki będą musiały zmniejszyć kredyty ninja, czyli tam, gdzie ludzie ponad 80% swoich dochodów przeznaczają na spłatę. To może Putin to jest szogun jakiś, my tu samuraje, ninja, wiesz, tu jakoś tak mocno Japonią nam zaczyna zaciągać w tych programach. No ale tak się nazywają te kredyty ninja, samuraje Putina też tak gdzieś takie sformułowanie było w rosyjskiej prasie, więc tu takie jakieś mamy zapędy. Ciekawe co na to Japończycy. Zakończyłeś temat? To ja przechodzę do wind w takim razie. Będzie krótko, bo windy jeżdżą krótko, a jak nie jeżdżą, to też krótko. Każdy powód jest dobry, aby windy nie jeździły. 7 marca wezwano mieszkańców Krasnodaru do powstrzymania się od podróżowania windami, gdyż tego dnia miasto może odwiedzić prezydent Rosji Władimir Putin.
Jaka jest z tym korelacja? Być może przyjedzie, więc nie jeździ windami. Już wam tłumaczę. Prośbę o ograniczenie korzystania z wind uzasadniono przerwami w komunikacji, jakie mogą wyniknąć w związku z wydarzeniami w pałacu Sambo z udziałem Putina. W sytuacji awaryjnej przycisk wezwania dysponenta nie zadziała. No a dlaczego nie zadziała? W trakcie wizyty zagłuszany na całym obszarze, bo to już jest po fakcie teraz informacja, był sygnał GPS oraz wyłączane były maszty telefonii komórkowej. I wizyta była niepewna i nieogłaszana. Tak więc wy musicie się domyśleć, że w tym momencie nie powinniście jeździć windą najprawdopodobniej, gdyż być może przyjedzie Putin i dlatego wasz telefon nie działa. Możecie też zacząć myśleć, że jak wam telefon nie działa, to być może gdzieś Putin jest w pobliżu i wtedy musicie się lepiej rozglądać. No takie oto paradoksy w tej Rosji nam się tam dzieją. Ja wyświetlam drugi człon dzisiejszego hasła. Dzień urlopu dla wszystkich. Dziękuję. Ale no podpowiadasz, co to jest. Aj, wypaplałem. Dobrze, a się już ucieszyłeś, że to też dla ciebie. No tak, a ja tu jeszcze tyle pracy. Nie będzie urlopu. Miłego dnia, do usłyszenia. Właśnie o 17:00. O 17:00, tak jak Mateusz mówił, porozmawiamy o IT w Rosji. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.